Drugi film, który dzisiaj Państwo będziecie oglądali, to jest Seksmisja. Seksmisja myślę, że jest powszechnie znana, wielki sukces kasowy, 10 milionów widzów w ciągu pierwszego półtora roku rozpowszechniania. Film, który jak Państwo widzicie, sytuuje się na przecięciu kina rozrywkowego, czyli tej bardzo ważnej tendencji owego czasu, oraz kina aluzji politycznej. Jeżeli mówimy o kinie rozrywkowym, to musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z kilkoma czynnikami, które w tym uczestniczą. Po pierwsze, jak mówię, ogólnoświatowa tendencja do tego, żeby robić kino rozrywkowe, bo tak z historyczno-filmowego punktu widzenia mamy lata 60., które są w Europie i na świecie erupcją kina autorskiego. Mamy lata 70., które do połowy lat 70., których dominującą tendencją w kinie amerykańskim jest zaangażowane kino polityczne, takie odważne estetycznie i odważne znaczeniowo. Po czym w połowie lat 70., no tak jak się to opisuje w tej chwili, społeczeństwa zachodnie zaczynają być zmęczone tym ciągłym tym kinem w ten czy w inny sposób poważnym i odwracają się w stronę rozrywki. Rok 76, niezwykle ważny z uwagi na dwa filmy, które wówczas wchodzą do rozpowszechniania, czyli Bliskie spotkanie trzeciego stopnia i Gwiezdne wojny, stanowią zwrot w kierunku kina politycznego, kina rozrywkowego, nasyconego efektami specjalnymi i takie kino będzie panowało na świecie co najmniej przez najbliższe 15 lat. W związku z tym realizowanie podobnego kina w Polsce może się wydawać po prostu włączeniem do ogólnoświatowego trendu. Z drugiej strony, jak zwykle, bo to nie była sytuacja przecież wyjątkowa, nie oryginalna, władze polskie uznają, że lud nie chce kina politycznego, tylko chce się po prostu dobrze bawić i trzeba mu to dostarczyć. Dokładnie tego samego typu gesty zostały wykonane na początku lat 60. I po trzecie wreszcie rzeczywiście mamy znaczne kręgi społeczne, które są i sfrustrowane, i zmęczone, i również takie przesycone polityką i one bardzo chętnie odpowiadają na ten i światowy, i polski trend dostarczania kina rozrywkowego. W związku z tym, no i po czwarte właśnie pojawia się Juliusz Machulski, którego poprzedni film Wabank był wielkim sukcesem i kasowym, i prestiżowym, no i właśnie takim dowodem na to, że nareszcie się pojawił ktoś, kto potrafi zrobić takie kino, które jest świetne, które jest optymistyczne, które jest warsztatowo dopracowane, które jest świetne scenariuszowo, w którym wszystko jest na swoim miejscu, a przy tym nie jest głupie. No, po prostu to były filmy, to był film Wabank, który właściwie wszystkim się podobał i krytykom, i zwolennikom kina poważniejszego, i takiej publiczności, która oczekuje tylko rozrywki. I Seksmisja powtórzyła ten sukces nawet z pewnym naddatkiem. I teraz, jeżeli mówimy o tym filmie, to tak jak Państwo widzicie, trzy główne nurty recepcji tego filmu wówczas się zaznaczyły i właściwie do dzisiaj one obowiązują i ten film jest bardzo wdzięcznym obiektem właściwie mówienia o nim w każdym z tych kontekstów. Natomiast po pierwsze mówi się o profesjonalizmie, o tym, że pojawił się w Polsce film science fiction, którego nie musimy się wstydzić. Generalnie science fiction to nie jest tradycja polskiego kina. Przedtem właściwie powstał jeden polski film science fiction, polsko-wschodnio-niemiecki pod tytułem Milcząca planeta w roku bodaj 57 czy 8, który właściwie nadaje się do humoru zeszytów szkolnych, jest takim świetnym filmem właśnie do cytowania i tak dalej. Polecam Państwu, ciekawy do oglądania, ale zniechęcił tak naprawdę filmowców polskich do tego gatunku na długie lata, zresztą oczywiście nie ma także i zaplecza technicznego ani finansowego. Jest charakterystyczne, że kino science fiction w takiej odmianie brudnej antyutopii właśnie pojawiło się w latach 80., bo jest to nie tylko Seksmisja, ale także 4 filmy Piotra Szulkina z tego okresu, które są także takimi brudnymi antyutopiami, czyli filmami wychylonymi w przyszłość, ale jednocześnie pokazującymi społeczeństwa totalitarne, bardzo często w stanie także i takiej degradacji materialnej i film Czułem miejsca Piotra Andrzejewa z tego samego okresu. No Juliusz Machulski jako odnowiciel prawda, tego okresu. Proszę Państwa, powszechne w krytyce filmowej lat 80. zachwyty nad scenografią w czasie powszechnych braków rynkowych.
W tym okresie krytyczką filmową była pani Ilona Łebkowska, która następnie stała się królową polskich seriali i ona pisała na przykład w czasopiśmie film, takie długie reportaże z planów, w których się zachwycała nad tym, że wszystko jest w tym filmie, że trzeba mieć jakieś tam materiały, czy elementy scenograficzne, czy coś tam. Niczego nie ma w sklepach, trzeba je załatwiać, opisywała w jaki to sposób za pomocą barterowych wymian to wszystko było. No i rzeczywiście od strony scenograficznej ten film wtedy robił ogromne wrażenie. Teraz pewnie trochę mniej, ale właśnie te, nie wiem, błyskotki, te czasami takie sceny, w których mamy 3 plany akcji. Te wszystkie 3 plany akcji są dobrze zorganizowane, bardzo ciekawe kostiumy, stroje przemyślane i tak dalej, więc to zwraca uwagę. No i pochwały właściwie dla wszystkich elementów warsztatu filmowego, i dla aktorstwa, i dla scenariusza, i dla inscenizacji, reżyserii, i dla zdjęć. No, jak pamiętamy, Wieszcz mówił, że najważniejsze jest to, żeby słowa trafiły pod strzechy, no więc niektóre powiedzonka z tego filmu do dzisiaj żyją, prawda? Kopernik była kobietą na przykład, do dzisiaj jest używane. I moim zdaniem to jest taki przebłysk geniuszu. No, to nie jest łatwo wpaść na to, że Kopernik była kobietą. Czy może dzisiaj już mniej pamiętane, ale wówczas wywołujące huragany śmiechu w kinie. Idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. I jeszcze kilka innych powiedzonek, które rzeczywiście miały taki status kultowy i bardzo dobrze świadczą o wyczuciu warsztatowym twórców. Proszę Państwa, ale jakoś tak jest, że dla historyków kina, dla kulturoznawców tego typu pochwały, no oczywiście można je składać, ale one są troszeczkę mniej ważne, ponieważ nie da się ich przekuć na znaczenia. No to wiemy, że Jerzy Sztur świetnie grał w Seks Misji, tak? No, jeżeli jesteśmy sprawni językowo, to powiemy to w jakiś taki mniej banalny sposób, niż ja przed chwilą powiedziałem. No i co z tego, tak? A ciągle szukamy, żeby było coś z tego. I z tego punktu widzenia, może niesprawiedliwie, ważniejsze są te 2 pozostałe opcje, czyli aluzyjność polityczna, interpretacja genderowa, zwłaszcza ten ostatni. Jeżeli chodzi o klucz polityczny, to oczywiście Seks Misję odczytywano także jako metaforę ówczesnej sytuacji politycznej. I to znowu było proste, bo mamy do czynienia z państwem totalitarnym. I mamy z 2 niewinnie prześladowanymi ofiarami państwa totalitarnego. Więc każdy jeden widz na sali mógł uważać, że on jest właśnie tym społeczeństwem i że Maksio i Albert to są jego reprezentanci. W bardziej szczegółowy sposób napisał o tym Tadeusz Lubelski, jak Państwo widzicie, w którego interpretacji Seks Misja opowiada o solidarności różnych warstw społecznych, czyli właśnie o tym starej tęsknocie polskiej, która, jak się powszechnie uważała, no, ziściła się w momencie buntu Solidarności. No, ci inteligenci, którzy przyjeżdżali do Stoczni Gdańskiej i współpracowali razem z robotnikami po to, żeby przezwyciężyć totalitarne państwo. No to był piękny obraz i w tym ujęciu, który Państwo widzicie tutaj na ekranie, to w Seks Misji jak gdyby odżywa jeszcze raz. Więc można było ten film tak traktować i to było całkowicie usprawiedliwione i proste, ale zarazem wszystko było lekkie, łatwe, przyjemne, niezobowiązujące. W związku z tym to, że ktoś się dobrze bawił na tym filmie, nie oznaczało żadnego zobowiązania, nie oznaczało, że on w następnym ruchu musi koniecznie iść na demonstrację. Mogło się na tym skończyć i to był jeszcze jeden sympatyczny aspekt tego filmu. W moim odczuciu jednak najciekawszy jest trzeci wątek recepcji, czyli genderowy. Wątek genderowy recepcji mówi o tym po prostu, że Seks Misja stanowi ważny głos w definiowaniu polskiego stosunku do seksualności, do ról płciowych. I można by z tego punktu widzenia inaczej spojrzeć na te 10 milionów widzów w ciągu pierwszego 1,5 roku, niesamowity wynik zupełnie, i na niemilknącą, niesłabnącą popularność Seks Misji. Ponieważ taka ogólniejsza refleksja, czym jest przebój filmowy? Przebój filmowy
nie jest faktem artystycznym to, że jakiś film jest przebojem filmowym. To znaczy film może być przebojem będąc interesującym od strony artystycznej albo i nie. Częściej są to filmy dosyć takie zachowawcze od strony formalnej, więc z tego punktu widzenia może dobrze zrobione, w tym sensie, że dobrze realizujące receptury. Ale przebój filmowy jest przede wszystkim faktem socjologicznym. To znaczy, jeżeli 10 milionów ludzi w Polsce w połowie lat 80. idzie na jakiś film, to znaczy, że ten film zawiera w sobie coś, co koresponduje z ich potrzebami i nastrojami społecznymi. I pytanie jest takie, co mianowicie zawierała seksmisja w sobie, co korespondowało z nastrojami. I odpowiedź genderowa jest taka, że ten film utrafia w polskie pojmowanie kobiecości, męskości, relacji pomiędzy tymi dwoma rzeczami, między tymi dwoma zjawiskami, nie wiem, czy to są rzeczy, cokolwiek to nie było. Proszę Państwa, w dwóch przekrojach. Jeden przekrój Macieja Zalewskiego wówczas, Maciej Zalewski w 1984 roku czy 5 zamieszcza recenzję krytyczną tego filmu w kinie i mówi o tym, że film Machulskiego po prostu cieszy, bawi publiczność, ponieważ składa się z koszarowych dowcipów po prostu, zestawu damsko-męskich dowcipasów, które zaczynamy sobie opowiadać w przerwach podstawówce. Polski seks jednoczy nas wtedy, gdy jest w złym guście, jest to dowcip ciężki, wysilony, walczący na siłę o aplauz sali. Tak? Czyli w związku z tym, jeżeli tak jest, ja nie wiem, czy tak jest, ale przedstawiam Państwu to do rozważenia. Jeżeli tak jest, że ten film jest właśnie taki koszarowy pod względem aluzji seksualnych, prawda? Taki film, w którym główni bohaterowie, a zwłaszcza jeden, ślinią się na widok nagiej kobiety, prawda, i nie mogą się powstrzymać po prostu, żeby nieomalnie klepnąć jej po tyłu, ponieważ to wyraża ich stosunek do płci przeciwnej. No to film, który w ten sposób to pokazuje i zbiera 10-milionową widownię, świadczy o tym, że ta 10-milionowa widownia właśnie z czymś takim się utożsamia, z takim stosunkiem do tych spraw. No i dalszy cytat z Zalewskiego. Są momenty, są panie, które pluszczą się w basenie i rozpłaszczone nosy bohaterów przylepione do szyby akwarium. Dokładnie taka scena w tym filmie się znajduje. Pozbędamy wspólnie, przecież ciekawość kamery rozgrzesza nas z poglądactwa. Seksmisja utrwala stereotyp seksu przez dziurkę od klucza, prawda? I utrwala stereotyp gołej baby jako, prawda, no czegoś, co jest cool, naprawdę. Czegoś, o co chodzi w tym życiu. Proszę Państwa, drugi wariant interpretacji genderowej, moim zdaniem bardzo ciekawy, bardzo wyszukany, pochodzący od Agnieszki Graf z artykułu Patriarchat po seksmisji, który ukazał się w 1999 roku, w którym to może proszę Państwa, może cytat będzie lepszy niż to, co ja powiem. Chociaż cytat jest długi, ale Państwo mi wybaczycie. W naszej zbiorowej pamięci, tak krótko mówiąc, Graf mówi o tym, że seksmisja opowiada o świecie, w którym mężczyźni zostali stłamszeni, zostali pozbawieni godności, zostali wykastrowani symbolicznie, po czym się odkuwają. Taka jest treść seksmisji. Seksmisja opowiada o dwóch mężczyznach, którzy trafiają do świata zdominowanego przez kobiet. Grozi im kastracja, po czym koniec końców zwyciężają. I Graf mówi, że to jest istotny przekaz tego filmu. No i dalej jest cytat. W naszej zbiorowej pamięci PRL to czas upodlenia, symbolicznej kastracji polskich mężczyzn. I przypadkowo czytelną dla wszystkich alegorią tego okresu stała się seksmisja Juliusza Machulskiego. Bo wedle naszej narodowej powieści było tak, dawno temu mieliśmy dzielnego wojownika, ojca rodziny, rycerza, słowem prawdziwego mężczyznę. A potem stała się rzecz straszna. Komuna, ta wiedźma, ta dziwka wysłała go na emigrację wewnętrzną. Z prawdziwego mężczyzny robiąc działkowicza, majsterkowicza, pantoflarza. Zamknięto go w paranoicznym papskim świecie, gdzie zrób to sam oznaczało zrób szafki do kuchni. Mogło być gorzej. Owszem, ten nowy, skundlony, wykastrowany mężczyzna mógł działać politycznie, ale oznaczało to skundlenie, karierowiczostwo, konformizm, upodlenie ostateczne. A kobieta, powiada narodowa właśnie, walczyła o byt. O zakupach mówiło się jako o polowaniu, choć nadal pozostawały one w gestii kobiet.
Społeczeństwo głęboko patriarchalne, a takim było właśnie nasze społeczeństwo, było i pozostaje. Opowieść o zamianie ról płci była najklarowniejszą metaforą chaosu. Właśnie dlatego naszą narodową opowieść o absurdzie systemu komunistycznego najpewniej wyraziła opowieść o seksmisji. Jeśli komuna zrobiła z naszego mężczyzny babę, to za sprawą Solidarności mógł się przeobrazić na powrót w mężczyznę. Tak, to były męskie sprawy, męskie rozmowy. Aby dać wyraz tym nastrojom, na murze strajkującej Stoczni Gdańskiej wymalowano napis: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Hasło to nikomu nie przeszkadzało. Przeciwnie, mogło wzruszać jako przejaw robotniczego folkloru, a zarazem nawiązanie do tradycji walk narodowo-wyzwoleńczych. Oto mężczyźni znów walczą o Polskę, kobiety znów płaczą, robią kanapki, posyłają do walki kolejnych synów. Napis ten spełniał równocześnie dwie funkcje. Konstytuował podmiot męski, podmiot walki politycznej jako podmiot prawdziwy męski i zarazem wykluczył z tej walki kobiety. W dalszej części tego artykułu Graf pisze o tym, jak to będąc działaczką aktywną opozycji w latach 80. trafiła na jakąś zadymę i w pewnym momencie było tak, że chłopcy kazali im odejść i ona odeszła, ponieważ miała świadomość tego, że tego się od niej oczekuje. Mówi, że ona bardzo chętnie by wzięła udział w tej zadymie, ale rozumiała, że to byłoby troszeczkę upokarzające dla tych chłopców, że oni się lepiej będą czuli, jak oni oberą siniaki, a następnie przyjdą do niej właśnie jako do tej matki Polki po pocieszenie. Pamiętam takie znane zamieszki z 81 roku, może Państwo pamiętacie, w marcu 81 roku w Bydgoszczy były zamieszki, w których między innymi wybito, mówiono z zęba, a później się okazało, że koronkę Janowi Rulewskiemu. W każdym razie w takiej bardzo dramatycznej sytuacji zaczęto krzyczeć wówczas kobiety do środka, tak? Czyli było, jak układ jest klarowny. Kobiety nie są do walki, kobiety są do ochrony. A ta ochrona zarazem oznacza oczywiście podporządkowanie. I z tego punktu widzenia seksmisję da się przeczytać jako właśnie taką alegoryczną opowieść o świecie, który zostaje zaburzony, a później powraca do normy. Czyli zostaje zaburzony w momencie, kiedy mężczyzna zostaje wykastrowany symbolicznie, ale później powraca do normy, kiedy mężczyzna osiąga znowu tą swoją pozycję, którą powinien mieć, czyli pozycję jak gdyby władcy. I oczywiście fabuła seksmisji taka jest. A ostatnie sceny seksmisji, które Państwo pewnie znacie, jak nie znacie, to Państwo zobaczycie, są ewidentne. Taki mężczyzna staje się panem, prawodawcą, nauczycielem, a kobiety wdzięcznie podążają tropem jego instrukcji. Czyli opowieść o seksmisji tak naprawdę jest opowieścią o powrocie społeczeństwa patriarchalnego i Graf następnie mówi, nie jest przypadkiem w związku z tym, że w wolnej Polsce po 90 roku jedną z pierwszych ustaw była ustawa antyaborcyjna, która uspołeczniała brzuchy kobiet. W takim nastroju, w takiej społeczeństwie, które łaknie seksmisji jako opowieści o symbolicznym triumfie kobiet, no, jest to całkiem oczywiste. Ale proszę Państwa, na sam koniec chcę z Państwem się podzielić pewną także i moją prywatną refleksją, osnutą dookoła jeszcze jednego fragmentu tego filmu Seksmisja, żeby nie było tak, że to mężczyźni mają tak dobrze, a kobiety tak niedobrze. Chcę Państwu pokazać jeden fragment tego filmu, w którym mamy cięcie montażowe, które mnie frapuje od momentu, kiedy zobaczyłem ten film i właściwie nie przestaje mnie frapować. Fabuła jest taka, że główna bohaterka filmu przychodzi do starowinki, czyli jednej z tych niewielu kobiet, które jeszcze pamiętają prawdziwych mężczyzn. I proszę popatrzeć, jak to wygląda. Jezu, zupełnie jak mój Józuś. Jezus, co to znaczy Jezus? Józuś, powiedziałam Józuś, tak miał na imię mój narzeczony. Co to znaczy narzeczony? Co wy z nowej generacji macie z tej swojej kobiecości? Nie warto być kobietą, kiedy nie ma mężczyzn. Proszę Państwa, interesuje mnie tu cięcie montażowe, tak? Dlaczego tak jest, proszę Państwa, że widok, który sprawia tyle radości tej starszej pani, że my nie możemy dzielić tego widoku, że on nie może sprawiać także i nam radości. No, odpowiedź oczywiście jest oczywista. W kinie takich świństw się nie pokazuje, tak? Takich świństw, czyli nie pokazuje się męskich uroków, tak? Uroków męskiego ciała.
kobiety, które jakoby są takie zniewolone w systemie patriarchalnym i tak dalej, mają pełni ekspresji pod tym względem. Nie jest nic nagannego, kiedy mężczyźni patrzą na kobiety i następnie widz filmowy ogląda kobietę mniej lub bardziej w całej rozciągłości, w całej jej krasie. Natomiast nie mężczyzna, proszę Państwa. Regułą ciągle do dzisiaj, a wtedy to już w ogóle, jest to, że się męskie członki obcina na filmie. Ja kiedyś nawet zastanawiałem się, co się dzieje z tymi męskimi członkami, które są obcinane, i wpadłem na odpowiedź. One trafiają do seks shopów, proszę Państwa. Jak się wyjmuje do seks shopów, to one tam wszystkie stoją. O czym to świadczy? Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że musimy się wstydzić my jako panowie, tak? Ta grupa dominująca, jakby patriarchalna, od maleńkości jest wychowywana w przeświadczeniu, że jest brzydka, tak? Że jej męskość jest czymś, czego nie wypada oglądać. Jeżeli nawet jakaś starsza pani się cieszy na określony widok, to my jako widzowie nie jesteśmy do tej radości dopuszczeni, ponieważ to nie jest żadna radość, tak? Tylko to jest wstyd i nie wolno tego publicznie upowszechniać. I to właściwie było tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.